it again afterwards? Yes. Więc teraz zaczynam nagrywanie, żebyście później mogli sobie do tego zacząć. Yes. They're very happy. One person. And tell them it would be so nice if they would put on their video, because then I can see them. Aha. I właśnie tutaj Lisa też prosi, żeby włączyć wideo. Możemy spróbować, zobaczymy jak to wyjdzie, jeśli macie ochotę. Dobrze? Bo chciałaby zobaczyć wasze twarze. We will see. Yes, yes. Okay, Susanna, let's start. Zacznijmy. So tak is yes, right? Yes. And dobrze? Is good. Dobrze is good, tak is right. And what is no? Nie. Nie. Yeah. Very good. Tak, but dobrze I didn't know anymore. Very nice. So, I am so happy to be with you tonight, and thank you so much, Susanna, for organizing. This is a lot of work, and you know, Susanna and we are working together for the first time. So it's her first time as my translator. She's a little bit nervous, that's normal. And this is my first video conference with you in Poland, so I'm a little bit nervous too. Więc jestem bardzo szczęśliwa, że jestem tutaj z Wami wieczorem. To jest pierwszy raz, kiedy tutaj współpracuję z Zuzą, czyli ze mną. Jest ona pewnie trochę nerwowa, no można tak powiedzieć, ponieważ nigdy wcześniej nie tłumaczyła nic to tak na żywo, ale już nie pamiętam, co później było. Ale w każdym razie Lisa jest bardzo szczęśliwa, że może tutaj z nami poprowadzić to spotkanie. Exactly. So, welcome to this session about TTouch, for self-help, for handling stress, anxiety, and difficult uncertainties. Unfortunately, in these times, that's what we are facing. Witam serdecznie w tym spotkaniu, na którym będziemy poruszać zagadnienie metody Tellington TTouch, w szczególności z dużym skupieniem na radzeniu sobie ze stresem w tych niepewnych czasach i również lękiem. Także na tym dzisiaj będziemy się skupiać. I mean, our companion animals and our horses, they bring so much joy to our lives. And we share so much with them. We are so close to them. They are feeling our uncertainty and maybe also our fear and our anxiety in these days. Nasze zwierzęta towarzyszące dzielą z nami dużo radości oraz odczuwają bardzo mocno nasze emocje i czują to, co my czujemy i również mogą wyrażać te nasze lęki, te nasze stresy. So our love for those animals links us and makes us take care of ourselves in order to be better prepared to take care of them. Nasze zwierzęta przypominają nam o tym, że należy dbać o nas samych i poprzez to dbać o nie. Więc w ten sposób współpracujemy i wspieramy się nawzajem. So all I will show you today, you can use for yourself, for your family, for your children, and I will show also how to use it on your animals, because I have my assistant with me. His name is Pedro. So I will show you on Pedro all the things I will show you for yourself. Więc wszystkiego, co dzisiaj się nauczycie, będziecie mogli użyć zarówno na sobie, w swoich rodzinach oraz na swoich zwierzętach. I tutaj mam ze sobą dzisiaj mojego psiaka Pedro, na którym będę te techniki prezentować. And sometimes if we can help our animals and our children to feel better, we feel better ourselves. Isn't that so? Więc jeśli nauczymy się pomagać lepiej naszym zwierzętom, wówczas będziemy w stanie lepiej pomóc samym sobie. Of course, everything we do, every TTouch we make, every touch we do is made with gratitude
for the animal, and also for, you know, when we work with gratitude in our hearts, everything we do is so much more efficient. Każdy ruch, który robimy w TTouch, wykonujemy z takim poczuciem wdzięczności i poprzez właśnie to poczucie takiej głębokiej wdzięczności jesteśmy w stanie sprawić, że te techniki są naprawdę takie efektywne i dobrze wpływają na nas i na nasze zwierzęta. So while you are waiting to talk, maybe just think about one thing or two things maybe that you can say thank you for, because it will help you to lift up your spirits. That's the first thing. Pierwszą rzeczą, o którą proszę, żebyście zrobili, jest pomyślenie o jednej lub dwóch rzeczach, za które jesteście w swoim życiu wdzięczni i w ten sposób możecie podnieść swoją energię i swojego ducha. So Susanna told me that some of you have already experienced TTouch. Maybe somebody would like to share in order to start an experience he has had with TTouch that he thinks or she thinks that would be nice to share. Tutaj, jeśli Zuza mi powiedziała, że niektórzy z Was mają już jakieś doświadczenie z metodą Tellington TTouch i jest tutaj pytanie, czy ktoś z Was chciałby się podzielić. Wówczas odblokuję Wam Wasz mikrofon i możecie o swoim doświadczeniu opowiedzieć, w jaki sposób Wam pomogły te techniki. Napiszcie na czacie albo pomachajcie dłonią. Tam jest taka opcja unieść dłoń. Także czy ktoś ma ochotę? Odważnie. Mariusz, widzę, że ty masz podniesioną dłoń. Mam pytanie, czy chcesz coś powiedzieć? I'm just asking because I could see it before. Tutaj Marcin zapytam. Ja chętnie. You know, Lisa, we have one person, but it's this is someone calling from from the phone. I only see the number, so I don't know how to. Maybe the person can unmute herself. Magda. Okay. My friend. Magda, możesz odblokować swój głos, żebyśmy cię usłyszeli? Magda. Ja One second, I'm trying. I'm watching you. My friend wants to say something, but I don't know how to unmute her. Magda. What does it say, Magda? Wystarczy, że naciśnie unmute, to się wtedy włączy. Aha. Hello, Victoria. Wiktoria, chcesz coś powiedzieć? Ja jeszcze nie mam doświadczenia. Mogę powiedzieć ogólnie o sytuacji z psem, ale chciałam tylko pomóc, że jeżeli ktoś ma na czerwono, to znaczy, że nie ma włączonego mikrofonu ani kamerki i musi to kliknąć i wtedy się włączy. Dobrze, dziękuję Ci bardzo, dziękuję. So Victoria only wanted to help because we don't know how to unmute Magda, who wants to say something. Jako, że Zuza prosiła, to może ja. Dobrze, Paulina. Magda w międzyczasie tutaj znajdzie rozwiązanie, żeby się odblokować, a ty możesz coś powiedzieć. Dobrze, to... So we have the first person, this is Paulina, and yes, so I will translate for you. Okay, dobrze, czyli mogę mówić po polsku. Dobrze. Chyba że mówisz po angielsku. Mamy większość uczestników polskich, także raczej będę tutaj, Dobrze. Nie będę się wysilać, ale jak kiedyś zrobisz, to mogę rozmawiać też po angielsku. Okay, so Paulina will speak in Polish and I will translate. Very good. Moja przygoda z TTouch właściwie zaczęła się, odkąd zaczęłam prowadzić dom tymczasowy dla psów. So my my experience with TTouch started when I started taking care of dogs in need. Gdyż bardzo dużo psów, które do mnie trafiało, było psami bardzo lękowymi. Because many dogs which I got to take care of were dogs which were very fearful. Były to przeważnie psy po ciężkich przeżyciach, po jakichś traumach z pseudohodowli,
i szukałam różnych sposobów, które pomogłyby mi pomóc tym psom wyjść z tego lęku na tyle, żeby można było potem je wydać do adopcji. So many of these dogs had some really negative experiences, and Paulina wanted to find out how she could help them in order to move on and to work on their behavior, on their fearful behaviors. I szukając właśnie po internecie różnych technik, trafiłam na TTouch. Zaczęłam czytać o TTouchu na stronach internetowych, szukać jakichś filmików, zamówiłam sobie książkę Lindy, a potem trafiłam na Zuzę. Już jak gdzieś próbowałam sama wprowadzić ten TTouch w życie i to powiem szczerze bardzo ułatwiło, dlatego że uczenie się książek było fajne. Paulina, let's wait. Remember, this is my first time. And then when Paulina started searching online some resources about methods she could use in order to help those dogs, and she came across Tellington TTouch method. So she ordered the book, and a book of Linda Tellington Jones, who's the founder, by the way, of Tellington of TTouch method, and she started reading. And at some point, she found information about the workshop which I held the last year. Beautiful. I tak naprawdę książki są fajne i super, można się wiele z nich dowiedzieć, natomiast tak naprawdę dopiero kontakt, właściwie pokazywanie na żywo uczy tak naprawdę moim zdaniem tej metody. Dopiero jakby nawet poczucie na sobie, jak ktoś, kto był na takich warsztatach z Lindą na przykład, wykonuje te ruchy, dopiero tak naprawdę uzmysławia, o co w tym chodzi. So Paulina enjoyed reading the books, and she learned quite a lot out of them. But in the end, she found the best value in learning all the techniques live. So when she came to the workshop, she could experience it on herself. She could feel the touches which I showed to on the participants, and it just completely changed the way she saw that method. Okay. And does it work? Zadziałało? Zadziałało? Zadziałało i mam takie doświadczenia, że jest tak naprawdę w tej chwili TTouch jest jedną z głównych metod w pracy z lękiem. Jeśli chodzi o psy, jest świetny, naprawdę. Po pierwsze, bardzo buduje więź i zaufanie między mną a nowym psem, co pomaga mi się zbliżyć, co pomaga przełamać potem ten lęk, który ten pies ma. Także naprawdę ja jestem zachwycona tą techniką i uważam, że właściwie to powinni uczyć się jej wszędzie. So Pauline thinks that this is the best method, or one of the best methods she knows now in order to work with fearful dogs. And for her, it's a method which helps her, come closer to a dog, and also to build trust with a dog which she's working with. And she also thinks that in her opinion, this is the method which should be taught everywhere. Wonderful. So let me maybe tell you, I came to the method in 1996 through my Jack Russell. Oopsie doopsie. You shared the screen. Oh, I didn't touch. Somebody else shared. Isa, okay, we're back. So in 1996, because of my little Jack Russell Terrier who ate mice, she could not digest them. So TTouch helped her to digest mice, and TTouch stayed with us until she died with 18 years old. So it helped you. It helped your dog digest. Yeah. Right? Digest the mice. Oh, right. Więc Lisa tutaj zaczęłam. Sorry, I forgot about the form. Zaczęłam swoją przygodę w 96 roku, kiedy mój mały Jack Russell
zjadł myszy i miał problem z ich strawieniem. I TTouch, ach, tak. Czyli źle te myszy oczywiście na niego zadziałały i tutaj TTouch pomógł mu w tym, żeby sobie z tym problemem poradzić i TTouch odtąd już towarzyszył im do końca życia. So, I learned to do ear TTouch. And ear TTouch helped to strengthen her immune system and her digestion. Więc nauczyłam się, w jaki sposób wykonywać TTouch na uszach, który wzmocnił jej układ oraz wpłynął pozytywnie na jej układ trawienny. Exactly. So I will show you today TTouch, ear TTouch. Maybe the first thing that we will do is we will learn together ear TTouch. There are 3 TTouches that are called the magic 3 touches. These are mouth TTouch, ear TTouch and heart TTouch. Tak, więc dzisiaj pokażę Wam 3 rodzaje, 3 takie magiczne ruchy, tak zwane, te magiczne ruchy w TTouch, czyli będzie to TTouch wykonywany właśnie na uszach, wokół ust oraz na klatce piersiowej. Tak zwany przytulas dla serca, jeśli ktoś z Was zna. So why should all of us learn ear TTouch? Ear TTouch helps a lot to strengthen the circular system. When we have low blood pressure, if we do ear TTouch, it helps us to strengthen our circular system. And if we are in shock or if we are very cold, I don't know how the weather is in Poland. Here it's very hot. So, but when we are very cold, TTouch helps to give us warm. When we have too warm, when we are getting towards a heat stroke, it can stabilize our circulatory system. Więc wykonywanie TTouch na uszach pozytywnie wpływa na układ krwionośny krwi. Również pomaga w uregulowaniu temperatury. Więc jeśli jest Ci za ciepło lub za zimno, wówczas pamiętaj, że możesz takimi właśnie przegłaskaniami uszu, które zaraz tutaj przedstawię, uregulować tę temperaturę. I również pomaga w przypadku szoku. Też pomaga wyjść z szoku. TTouch na uszach. Exactly. It helps with shock when you have, did I say that about shock? Did you add that? It helps when you have, when you are in danger to fall in a state of shock. Going to the vet, you can stabilize the circulatory system with ear TTouch. After surgery, ear TTouch helps a lot. Więc TTouch może pomóc właśnie tak jak wspomniałam, w przypadku szoku oraz w przypadku zwierząt jest bardzo, bardzo pomocne w przypadku, gdy zwierzę znajduje się w takim stanie zagrażającym życie. To wówczas jadąc do weterynarza taki TTouch na uszach można wykonywać. Exactly. From Chinese medicine, we know that in the ear, the whole body is represented. In the human ear, the head is down in the lobe, and then it's like a fetus, the whole body and all organs are represented. Więc w medycynie chińskiej tak naprawdę uszy są przedstawieniem całego ciała, więc pracując na uszach możemy mieć połączenie z różnymi organami w naszym organizmie. So when you get into panic, for instance, or when you are very upset and you feel that your stomach is getting a little ear TTouch can help you. Also, when your respiration is very irregular, ear TTouch will help you with respiration. Kiedy czujesz mdłości lub też kiedy Twój oddech jest przyspieszony i czujesz się zestresowany, wówczas również TTouch na uszach możesz stosować, żeby sobie pomóc. And if you drink too much Polish beer or Śliwowicz, it is Śliwowicz in Polish. Śliwowica! I love Lisa, you remember! Oh God. In Warsaw, I once had a trial of Śliwowica on the last evening.
they all brought slivovic and we Oh my tried. goodness. Oh God. So the next morning, we all worked our ears. Więc jeśli macie kaca, również TTouch na uszach pomaga. So we worked our ears because the stomach is about here. Aha. And the stomach point. So if you put your, I will show you. Mhm. Will you say if you can see it? Can you see it? You know, I'm not sure. Do you want to show us like inside the ear? Okay, on the other side. Can you see my ear? Yes, we can see it. Okay. So what I do is I put my thumb behind my ear. Mm-hmm. And my two fingers, I do stroke my ear from the base to the top. Mm-hmm. Could you Lisa show us from like up front? Oh, now we can. Like this. Now I just wanted to show you where the thumb has to go. It has to go behind the lobe. Behind. Now we can see. Więc kciuk, żeby wykonać takie TTouch na swoich uszach, kciuk opieracie na tej miękkiej, tutaj jak to określić, na tym miękkim dydorku. Nie wiem, jak to określić. Tutaj za uchem tym takim. Płatek ucha. Ojejku, płatek ucha, bardzo dziękuję. Na płatku ucha. I don't know what she is telling you, but wow. Is it okay? Yes, I'm just thinking how to call this part, but I know, already know. Tutaj i po czym tymi dwoma palcami będziemy przegłaskiwać to ucho z przodu. So I have a little drawing for you. Mam mały rysunek, żeby wam to zaprezentować. That's how it looks. Can you... And here, about here, about this height is the stomach. So, tak. Czyli tam jest punkt żołądka, odpowiedzialny za połączenie z żołądkiem. Linda says when she works the immune system, she works a lot in this area, the rim. Czyli Linda Tellington mówi, że jeśli chce wzmocnić działanie układu odpornościowego, to wówczas z tymi przegłaskiwaniami pracuje wzdłuż tutaj u nasady ucha, tutaj gdzie pokazuje. But I think you just try it out. Ale tak naprawdę po prostu to wypróbujcie i róbcie tak, jak czujecie. And tak jak widzicie. Do work first one ear gently from the back to the top, and then the other. I would not, just pull your ears. Czyli bądźcie przy tym delikatni i nie pociągajcie swoich uszu, to jest bardzo ważne. And we have the vagus nerve that passes behind the ear and goes afterwards here down the neck towards the heart. So when you work the ear and also this part, which is the triple heater meridian, if you include this, you are also working on the triple heater, which is which is responsible for respiration, digestion, and reproduction on a non-conscious level. Czyli pracując tutaj na uszach, tutaj za uchem jest rozpoczęcie nerwu błędnego i wówczas, które idzie aż tutaj do serca. I wówczas, a poza tym, pracując właśnie na tej linii tutaj u nasady swojego ucha, wpływamy również na meridian potrójnego ogrzewacza, który z kolei jest w stanie pozytywnie wpłynąć na nasz układ rozrodczy, oddechowy i trawienny. That is why when we are nervous before an exam or children at school or when we have to present ourselves for a new job, if we work our ears, we have a very positive effect of our sympathetic nervous system. Więc jeśli właśnie pracujemy na swoich uszach w momencie, gdy jesteśmy zestresowani, to wówczas możemy niesamowicie tak pozytywnie wpłynąć na poczucie relaksacji, ponieważ tutaj wpływamy na układ parasympatyczny. On a dog. And that's why children, they love it very much. You can ask
children. And I also use it with old people because old people very often don't have such a good their blood circulation. They have cold hands, cold feet. Their blood circulation is not so well. So it stimulates them, and when you do it softly, they probably will appreciate that. Aha, więc TTouch na uszach może być oczywiście również stosowany na dzieciach, także tutaj swoje dzieci możecie w to zaangażować, a poza tym jest bardzo wskazany dla osób starszych, u których to krążenie krwi już jest troszeczkę bardziej zaburzone, u osób, które mają zimne kończyny. W ten sposób również można im pomóc, żeby to krążenie pobudzić. Okay, I see. I have 2 questions that I can read. I will get to them. What is nalewki? Czy ktoś wie, jak przetłumaczyć nalewkę? I'm just asking if anyone knows how to translate. This is like, you know, it's like homemade, oh my goodness. Homemade, like vodka with some juices. Oh, this is very sweet, you know, this is very sweet. And then afterwards you need a lot of ear touches. To bring yourself into balance. Oh, I see. I know. Okay. Good tip. When I come, Susanna. Tincture. Tincture. Oh my goodness. I didn't know this word. So this question about how to work with dogs with anxiety-based aggression who do not accept touch. Czyli I would just translate. So tutaj jest pytanie, w jaki sposób pracować z psami lękowymi, które jednocześnie posiadają, które wykazują agresję i które nie akceptują dotyku. I will get back to that. Wrócimy do tego pytania. Okay, so now we have the ear when we work with dogs. Ear touch, most dogs love when you touch their ears, if you touch them softly. Większość psów uwielbia, tutaj teraz przejdziemy do psów, większość psów uwielbia dotyk na uszach, jeśli robimy to delikatnie. With ear touch, my thumb goes behind, behind Pedro's ears, and then I do the same slides. Or I can do it like that too. The thumb does the slides just as you feel it. Do the slides from the bottom, from where the ear is attached, to the top where we have a point of rescue, a shock point. Czyli taki TTouch na swoim psie możemy wykonać w ten sposób, że przegłaskujemy ucho od nasady aż po sam koniuszek, gdzie jest taki punkt szoku, więc w ten sposób też pomagamy naszemu psu w takiej trudnej sytuacji i możemy wykonywać to z kciukiem opartym na wierzchu ucha lub też z drugiej strony. Dokładnie, to jest, jak jest Wam wygodniej. Make sure you don't put your finger in your dog's ear. Tak, upewnijcie się tylko, że nie wkładacie, nie wciskacie tych palców za głęboko do ucha psa. And it's good when your two noses look in the same direction and not like this, you know. Czyli nie przyciskajcie swojego psa, tylko po prostu jakby patrzcie w tym samym kierunku. O, żeby tutaj nie ograniczać jego przestrzeni. Tak nie róbcie. Taka. And also, don't hold the dog on his neck. Również oczywiście nie ściskajcie psa za szyję. Put your other hand on his breast. Połóżcie drugą dłoń na jego tutaj klatce piersiowej. Or maybe he wants to put his head in your hand. Lub oprzyjcie jego pyszczek na waszej dłoni, na drugiej dłoni. But no. Nie na szyi, nie ściskajcie na szyi. Oh, do that in the beginning because we don't know how to hold the dog. Sorry, could you repeat? Sorry. Oh, do that because we don't know how to stabilize the dog. Właśnie, nie łapcie psa za szyję, ponieważ w ten sposób nie będziemy go stabilizować, a to chcemy właśnie uzyskać dobrą stabilizację. Okay, so do first one ear and then do the other. Czyli najpierw wykonujcie TTouch na jednym uchu, a później na drugim.
If the dog's ears are like this, jeśli psie uszy są takie położone, oklapnięte. it's very flexible in his ears. Oh yeah, you can see it. Can you translate? Aha. Pedro is very flexible in Yeah. Pedro jest bardzo, bardzo elastycznym psem. I will start at the base and I will gently stroke down. Czyli w przypadku takich uszu delikatnie od nasady po koniuszek ucha przegłaskujemy wolnym ruchem. Not pulling down. Nie pociągamy psa. Nie pociągamy jego uszu. Exactly. If your dog doesn't like his ears to be worked like that very much, which can happen. Jeśli wasz pies nie lubi dotyku na uszach, co może się zdarzyć. You can simply do this. Put your hand put the ear like this with your hand and then you just do a little circle. Wówczas po prostu oprzyjcie całą powierzchnię dłoni na jego uchu i wykonujcie te okrężne ruchy całym uchem. Exactly. And then there is this, in case of epilepsy, I had a dog who had epilepsy and I found during the crisis, I would simply hold the dog, stabilize the dog. Tutaj pojawiło się pytanie odnośnie epilepsji, czy TTouch też można użyć i również posiadałam psa z epilepsją i w czasie takiego ataku odkryłam, że najlepiej jest po prostu go w ten sposób przytrzymywać. But I was working lots on his ears between seizures. Ale w międzyczasie tych ataków bardzo dużo wykonywałam TTouch na uszach. Which made the seizures become less and less frequent. Co doprowadziło do tego, że ataki epilepsji były coraz rzadsze, zdarzały się coraz rzadziej. But there are many different kinds of epilepsy, so you can always try if it helps. But very, very often you can. It's what they really need during the seizure is to be held. Ale co jest najbardziej, tak naprawdę, oczywiście można próbować, istnieją różne typy epilepsji, ale tak naprawdę w czasie tego ataku najlepiej jest po prostu przytrzymywać psa. And made secure, of course. I mean, when they fall or, you know, when they themselves. I sprawić, że oczywiście ich otoczenie będzie bezpieczne. But if you do lots of TTouch after the seizure and then lots of belly lifts, for instance, which I think would be really, really good with epileptic seizures. You can help the dog to really have less seizures and less violent seizures. But epilepsy should always be showed to the veterinarian, of course, like the veterinarian treatment. Więc jak najbardziej TTouch może w tym przypadku bardzo pomóc, gdy wykonujemy TTouch pomiędzy, właśnie przed albo po atakach, ale dodatkowo możemy wykonywać taką technikę uniesienia brzuszka. Może się do mnie odezwać, to mogę Ci o tym opowiedzieć później, ale ogólnie wiadomo, najważniejsza jest tutaj opieka weterynarza. And what I would do is I would also put my hand behind the ear like this, and then I would circle, excuse me, I have to, Pedro is not very flexible in his neck. I would circle his ears. Czyli kolejną rzeczą, którą możecie z uchem wykonać, to właśnie chwycenie ucha w ten sposób za uchem i wykonywanie obrotów całym uchem u nasady. W jedną stronę i w drugą. Yes, in both directions. It will loosen the skin of the head. There is usually when there is lots of tension in that part of the head. It will help to relax this area where the saliva gland is, and it will help to relax the joint. The mâchoire, how do you say this?
I know in Polish. So, czyli wykonując właśnie te obroty całym uchem u nasady w jedną i w drugą stronę, właśnie w ten sposób, możecie poluźnić, rozluźnić napięcia, które pies, wiele lękowych psów ma zgromadzonych w głowie, a także właśnie pozytywnie wpłynąć na rozluźnienie tutaj tego stawu żuchwowego, który Lisa pokazuje. You can also do with your own ear. You take it like that and then it makes me always yawn so much. You take the ear and then you turn the whole ear. Czyli to, co u siebie możecie zrobić, to chwycenie ucha właśnie tak, jak tutaj pokazuję i wykonywanie tych samych obrotów w jednym i w drugim kierunku i w ten sposób to zawsze sprawia, że czuję się zrelaksowana i że ziewam. I always have to yawn. It's and it has again an effect on the nervus vagus, on the I to również ma pozytywny wpływ właśnie na nerw błędny. So dogs or people who get car sick, dogs or people who have low blood pressure, dogs or people who have a problem with their who are you are afraid that they fall in shock or who are in shock. Sometimes I found dogs who were, run over by cars. So going to the veterinarian, ear TTouch stabilizes their circular system and helps a lot with digestion and with breathing. Czyli możecie zapamiętać, że jeśli chodzi o TTouch na uszach, jest on najbardziej pomocny właśnie, gdy pies cierpi na przykład na chorobę lokomocyjną, lub też gdy właśnie tutaj brał udział, można powiedzieć, w jakimś wypadku i jedziecie do weterynarza i chcecie sprawić, żeby te funkcje życiowe zostały podtrzymane. To wówczas pamiętajcie, żeby przegłaskiwać uszy psa, żeby go wspomóc. It also has a very positive effect on the balance, because in the inner ear you have there are the organs for balance. Również wykonywanie ruchu TTouch na uszach również wspiera oczywiście ośrodek równowagi, także też równowaga psa fizyczna równowaga się poprawia. The vestibular system, is in the ear, so sometimes what looks like a seizure, with all dogs, can come from this vestibular system. And if you do regularly ear TTouch, you really help them not to stay in balance longer and to have a better balance. Więc generalnie jeszcze raz przegłaskiwanie, właśnie wykonywanie TTouch, ale na uszach, ale w szczególności to przegłaskiwanie w tym przypadku pomaga właśnie przywrócić psa do równowagi i również szybciej nawet z takiego szoku czy epilepsji wyjść. And I don't know if it's not epilepsy. See, this seizure is like... padaczki, przepraszam, padaczki. Oh. Sorry, I just confused. No problem. So I don't know if you are... czekajcie. Sorry, because... no. Okay. Because you meant the seizure. The seizure to jest... Be like a stroke, Tak. Ojejku, bardziej... Okej. Przepraszam, pomyliłam już w ogóle stany. It looks like stroke, but it comes from the ear. Okay. I just confused the states. No problem. So, I don't know if you are also confined to your homes. And if you are, you have lots of time now during the year, you can several times a day just do a couple of minutes of ear TTouch, and you will see it will improve the well-being, the health, and the immune system of your dog, of yourself, and of your family. Więc teraz have your hands with you. You can do it anytime. Tak, więc teraz, kiedy jesteście zamknięci w domach, pamiętajcie, żeby chociaż kilka minut dziennie przeznaczyć na taki TTouch na uszach swojego psa, żeby tutaj wzmocnić jego samopoczucie, polepszyć jego samopoczucie. Exactly. So the second TTouch I would like to show you is the mouth TTouch. Kolejnym ruchem TTouch, który chcę Wam zaprezentować, to ruch TTouch na ustach, wokół ust.
Because around the mouth with people and also around the mouth with dogs, there is lots of neuronal pathways that go to the limbic system. Więc tutaj wokół ust i tutaj na pyszczku psa jest wiele połączeń, które idą, wiele połączeń połączonych z układem limbicznym w mózgu. Exactly, and the limbic system is a very old part of the brain that dogs have, that people have, and it is linked with emotional memory, with learning and feeling. Więc układ limbiczny w mózgu jest taką starszą częścią mózgu naszego i naszych zwierząt, który odpowiada za nasze emocje, za nasze uczucia oraz za naukę, za pamięć. And when I walk through my village these days, people who come and, you know, when we have to cross, they look like this. Więc kiedy spaceruję przez swoją wioseczkę, wówczas widzę mijam dużo osób, które mają takie zaciśnięte usta. Właśnie w taki sposób, jak tutaj pokazuję. Lots of tension here. Tak, mnóstwo napięć tutaj w twarzy. Because there is lots of fear. Ponieważ jest w nich dużo lęku. And lots of uncertainty. I dużo takiej niepewności. And like us, dogs, there are many dogs when they really concentrate on something or when they don't know how to react, they do this. Więc tak samo jak u nas, tak samo również w przypadku psów właśnie takich lękowych, również ten stan emocjonalny może się w ten sposób ujawniać, że też te napięcia się w pyszczku u nich tworzą. So in order to help to release tension, also emotional tension, and give way or room for gratitude, for a smile. Smiling is very, very, very important. When we smile, these muscles that we use for smiling, they enhance the production of serotonin, which is the feel happy hormone, and it's a neurotransmitter, but it's also a hormone. Więc tutaj rozluźniając te napięcia możemy sobie pozwolić również na uśmiech, który jak wiadomo wspiera w wydzielaniu serotoniny, kolokwialnie mówiąc wydzielanie hormonu szczęścia, który również jest neurotransmiterem. Exactly. It is very calming and it helps to release fear and stress when we work around the mouth. Więc wykonywanie TTouch wokół ust pomaga w uwolnieniu stresu, napięć. So what we can do is, I will show you on my hand, we can move the skin in a little bit more than a circle. Więc to, co możemy zrobić, teraz Wam to zaprezentuję, możemy wykonać właśnie taki okrężny ruch na swojej dłoni, żeby tutaj doświadczyć tego ruchu okrężnego. I wygląda on w ten sposób, że zaczynamy na godzinie 6 i kończymy na godzinie 9. Czyli możecie sobie wyobrazić tę tarczę zegara. To jest bardzo pomocne w nauczeniu się tego podstawowego ruchu TTouch. Exactly. So when we move the skin in a little bit more than a circle, we can do that with, I always put one hand, the elbow in the second hand, and maybe we can all do it together. Więc teraz możemy wszyscy wykonać ten ruch, żeby się tego nauczyć. Czyli oprzyjcie sobie jedną dłoń, w którą będziecie wykonywać TTouch, na drugiej dłoni i wykonujcie te okrężne ruchy, czyli jedno okrążenie i trochę więcej wokół swoich ust. So what we do is we move the skin around the mouth a little bit, in a quarter and a circle, and then we move a little bit further and we do more of those little circular movements. Czyli to, co robimy, to wykonujemy te okrężne ruchy, wykonując właśnie ruch 1/4 w jednym miejscu i przechodzimy do następnego. I tak jak widzicie, robimy to wokół ust. It helps to release fear and stress. Usually we make those little circles
in a quarter and a circle. This is I'm so relaxed I can't think anymore. So could you repeat so I can translate? Yes. So forget it. So what I said was we usually make those little 1 1/4 circles in the direction of the clock, you know, clockwise. Zazwyczaj wykonujemy te okrążenia zgodnie z ruchem zegara. But I find when I do them, sometimes when I'm on the left side of my mouth, I do them counterclockwise. Ale zauważyłam u siebie, że w momencie, gdy robię to po lewej stronie, to wówczas wykonuję to po prostu w drugą stronę, czyli niezgodnie z ruchem zegara. So working your mouth will help you to relax and to be more, and you can more easily smile. And this will help you to be more attentive to your dog's well-being, and also it will help, for instance, for your children when they have to change their teeth, also when your dog has to change his teeth, you know. Więc wykonywanie TTouch właśnie wokół swoich ust może nam pomóc w tym, żeby żeby rozluźnić napięcia i dzięki temu, żeby być w stanie się uśmiechać. I to samo możecie wykonywać właśnie na swoich psiakach oraz dzieciach, które na przykład jak to powiedzieć? Ojeju, zapomniałem. I forgot how to describe it about the teeth. Może ktoś ma pomysł? O, tak, ząbkują, super. Wymieniają zęby. Zęby, yes. Change the teeth. Wymieniają zęby, no. So when with the dog, it's the same. You can just stroke the mouth. I usually put my hand in some water because then I'm sure I don't have any static electricity, you know, like so, and I stroke from the front softly on the mouth, on the upper part of the mouth. Więc to, co w przypadku psów możemy zrobić, to zamoczyć palce w wodzie, żeby tutaj nie było tego pola elektrostatycznego, i możemy delikatnie przegłaskiwać pyszczek tu od nosa w tył, do tyłu. So I can also go underneath the lip and do the little circles or the little strokes underneath on his gums. Więc te same kółeczka możemy wykonywać na dziąsłach, dosłownie bezpośrednio na dziąsłach psa, i wówczas jakby wślizgujemy się z naszym palcem tutaj pod wargę i dosłownie mokrym palcem możemy te kółeczka wykonywać w ten sam sposób, 1/4. I have been doing this before I go to the dentist. It makes a very big difference with pain. Mam w zwyczaju wykonywać ten TTouch na dziąsłach przed wizytą u dentysty i to wpływa na mniejsze poczucie bólu. And when I get very excited when I drive, you know, when I see this, I również pomaga mi to w uspokojeniu swoich emocji, na przykład gdy jadę samochodem. This helps. If you do this instead of help you to be calm and cool. Te ruchy pomagają Wam w tym, żeby właśnie się wyciszyć i uspokoić. And don't forget, if you are calm and cool, your immune system is much stronger. When you are upset, when you feel fear, when you are this is not good for your immune system. I pamiętajcie o tym, że oczywiście poczucie spokoju wzmacnia układ odpornościowy, także wzmacnia układ odpornościowy. A kiedy się stresujecie i czymś denerwujecie, no to wówczas ta odporność spada. Sorry, I'm just losing my thought. Okay? Yes, it's fine. I'm back. Okay. So it helps to strengthen the immune system, right? Good. This is very important that we see that sometimes it has not a direct effect. I saw this question about the dog who has a tense back and neck from hiding and running away.
How can I help your dog who's tense back and neck? Ah. Yes. So I think what you should do is you should have a Zoom session with Susanna, because you can do little touches, this 1¼ circles all along. Let me take this off, Pedro. Excuse me. You can do these little touches all around his neck. You can do them all along his spine. You can do them on his head. If you do, as I showed you, if you circle the ears, it will help him to relax his... Więc tutaj było pytanie odnośnie, w jaki sposób możemy wykorzystać TTouch, żeby pomóc psu, który ma ponapinany grzbiet oraz szyję. I tutaj Lisa poleciła, żeby się ze mną skontaktować. Oczywiście zapraszam. A poza tym, tak na własną rękę możemy wykonywać te ruchy wzdłuż grzbietu psa lub też właśnie również wykonywać obroty uszami, żeby te napięcia w szyi rozluźnić. Also about the loose hip joint related movement. Yes. You can do lots of little T-touches around I would first work on the hip joint of the other side that is not affected. And then you can work around this loose hip joint. And you ask Susanna, you take a private lesson and you ask her how you do lifts. Yes, okej. Więc tutaj już są bardziej takie pytania bardzo konkretne o tym, jak TTouch wykonywać tutaj na przykład na luźnym tutaj stawie biodrowym. I tutaj Lisa poleciłam, żeby wykonywać ruchy unoszące i tutaj też Lisa zaprasza do kontaktu ze mną, żeby się tego nauczyć. If you do those 1¼ circles, you can do them everywhere on the body. If you do them softly, which means enough pressure not to tickle, but not pressure so it's not nice for the dog. Just the pressure it takes to move the skin in a quarter and a circle. It will help you to build up trust. You also start on the hip that is not affected. Tak, więc bardzo ważna kwestia tutaj jest w tym, jakiego nacisku używamy. I pamiętajcie, żeby używać nacisk, który nie jest tym naciskiem, który sprawia, że ten nacisk jest dla psa taki łaskoczący, oraz który nie jest dla psa nieprzyjemny, czyli też nie za mocny. Tutaj z TTouch pracujemy na naprawdę lekkim nacisku. I pamiętajcie, żeby nie zaczynać w miejscu, które jest dla psa takie wrażliwsze i bardziej bolesne, tylko po drugiej stronie i stopniowo do tego bardziej wrażliwego miejsca możemy z TTouch dojść. Trust is very, very important. If your dog doesn't like to be touched, there are many techniques that we can use. This was another question. Tak. Can I just add one more sentence? There are many techniques, but the easiest would be you just work in the air that is around the dog. Więc tutaj pojawiło się pytanie odnośnie psów, które nie lubią dotyku, które dotyku nie tolerują. I jest oczywiście wiele sposobów, w TTouch, w jaki sposób do takich psów możemy podejść, ale takim najprostszym jest po prostu wykonywanie ruchów w powietrzu, czyli nie bezpośrednio na skórze zwierzęcia, tylko w takiej mniej więcej odległości. And why do we use 1¼ and not just 1 circle? That was a question as well, but in Polish you're good. No. She did it. She also did it in English. That's why. Okay. I didn't see it. Nice. So, because 1¼ circles, they influence the brain waves in a way that both hemispheres are active and harmonized. And this is what happens also. They found out that when you do 1¼ circle, you have the effect of more dopamine, more oxytocin, and when you have them walking a little bit, then they also have more serotonin. And this is really that you don't have it if you do only a circle, because the brain doesn't
recognize it the same way. Więc there are many studies, but we don't have much time left. So we will not go into theory. I'm very sorry. When we can have workshops again, we will explain everything to you. But right now, I think I would love to focus on practical work. Okej, dobrze, postaram się wszystko zapamiętać. Więc tutaj w ogóle już tak na marginesie wspomnę, jeśli będziecie mieć dodatkowe pytanie, zapraszam do kontaktu, ponieważ tutaj TTouch zajmuje się profesjonalnie, więc możecie po webinarze mnie zapytać o teorię i dodatkowe pytanie zadać, po prostu nie mamy czasu na to wszystko. W takim dużym skrócie po prostu ten ruch 1/4, tutaj badania pokazały, że pomagają zsynchronizować obie półkule mózgu, przez to też jesteśmy w stanie po prostu dużo łatwiej uzyskać koncentrację u psa oraz właśnie tutaj wspomóc wydzielanie, czyli wydzielanie dopaminy oraz również oksytocyny i serotoniny. Także jak będą jeszcze dodatkowe pytania, to zapraszam. When we say we want to release fear and anxiety, this means that we encourage the production of oxytocin and of dopamine and of serotonin. That's what it means. Can you explain that? Sorry, could you just repeat, like what you started with? So what I said was, when we say that TTouch helps to release fear and anxiety and tension, trauma, it is because through this 1¼ circles, we do just 1¼ circle at one place, and then we go on a little bit further, just one at a time, and then we move a little bit further. And this helps this encourages this production of the feel-good hormones, and it lowers the production of cortisol and glucose. Więc właśnie tak już w sumie jak wspomniałam, tutaj TTouch też jest opisywany jako taka metoda, która pomaga uwolnić lęk z nas lub ze zwierzęcia i po prostu oznacza to, że właśnie jest tutaj wzmocniona wówczas produkcja serotoniny, a wówczas obniża się poziom kortyzolu, więc przez to też uzyskujemy taki stan niższego stresu po prostu. There are studies that have been made with people and with animals who show that. But we will happily, you can go on ttouch.com and there is research and you will find related stories. I will type that. I actually wrote it down. So, tak, więc jeśli macie ochotę tutaj poczytać więcej na temat badań, które w tej metodzie zostały przeprowadzone, to tutaj odsyłamy do strony ttouch.com, tutaj w czacie napisałam, a poza tym też zapraszam do kontaktu, to też odeślę Was do odpowiednich źródeł. It's in the chat now. Okay. And research, tak. I musicie wpisać research, albo tam znaleźć, nie? Yes. So, last question that I saw before we move on is how important or maybe how helpful it is knowledge about meridians in TTouch. TTouch is a method that can be easily combined with other methods. So if you are good in Chinese medicine, and it's not that simple. It's not I go to this point and I work there. It's always finding how to balance the meridians or the acupressure points or the acupuncture points. It's quite tricky. So, but if we know, if you have a knowledge, if you work with Chinese medicine, you can easily combine it. But you don't have to know it. I just tell you about this triple warmer thing because it can be life-saving. Więc tutaj było pytanie, czy jest tutaj wymagana, czy jak ważna jest znajomość meridianów w tej metodzie TTouch. I tutaj tak naprawdę nie jest to takie istotne, oczywiście może być to bardzo pomocne, ale nie jest to prosta nauka, jeśli chodzi tutaj o zrównoważenie działania tutaj meridianów w ciele. Także tutaj wspomniałam o tym meridianie potrójnego ogrzewacza po to, żeby tutaj podkreślić, jak bardzo za pomocą jego stymulacji
możemy uratować zwierzęciu życie. Także to jest tylko taka dodatkowa informacja. Okay. So I would like to show you two more things. I think since time is flying. I think maybe first to the heart TTouch. Okay? Więc jeszcze tutaj, jako że czas niestety ucieka bardzo szybko, pokażę Wam jeszcze dwie rzeczy związane z TTouch, więc pierwszą z nich będzie właśnie przytulas dla serca. Ja to tak tłumaczę. And then I will show you for the end, I will show you how to put a wrap. Więc super. Więc teraz zrobimy właśnie to, a na koniec jeszcze pokażę Wam, jak założyć na siebie bandaż. Więc możecie też przygotować jakąś chustę, szalik albo bandaż elastyczny, jeśli macie. Exactly. But first, let's do the heart TTouch. The heart TTouch makes you also experience a little bit more the basic movement of one circle and a quarter. Heart TTouch can help you to get very easily into heart coherence. Więc tutaj ten TTouch na sercu, albo właśnie przytulas dla serca, jak ja to mówię, możemy wykonywać w celu właśnie wyciszenia siebie oraz w celu wprowadzenia się w stan koherencji serca. Exactly. Because we know that the electromagnetic field of the heart is much larger than the electromagnetic field of the head. Ponieważ teraz wiemy, już mamy takie badania dotyczące tutaj serca i wiemy, że pole elektromagnetyczne serca jest dużo większe niż pole elektromagnetyczne mózgu. And heartmath.com has made lots and lots of research. Exactly. Thank you very much, Susan. Heart math. I think, yeah, I made a mistake. That's no problem. Has done lots and lots of research, and we found out that heart TTouches, they help us to get in connection with ourselves, which is very, very important. If we are really connected with ourselves, with our center, we are much more healthier and we are much more resistant to stress and viruses and whatever. Yes, exactly, I agree. Więc tutaj też w czacie wpisałam, Instytut HeartMath przeprowadził bardzo dużo badań na temat właśnie koherencji serca i tego właśnie, o czym tutaj mówimy, i również wykonywanie TTouch na sercu może pomóc nam połączyć się ze swoim centrum, ze samymi sobą, a poprzez to jesteśmy dużo odporniejsi na stres, czy jakiegokolwiek rodzaju wirusy i inne choroby. So let's do it together. Więc zróbmy to razem. Także zachęcam, żeby teraz położyć dłonie na swojej klatce piersiowej. Yes, we can see. Okay, so put your hands on your chest, or you could say your heart chakra, or on your sternum, just as you like it. Więc połóżcie swoje dłonie tutaj na środku klatki piersiowej, czakrze serca, albo po prostu na mostku, jak kto woli. As you prefer. Yes, and feel which one of your hands would like to be on top of the other. This can change. I wybierzcie tak intuicyjnie, którą dłoń wolicie mieć pod którą dłonią, która ma być na sercu, a która na wierzchu. And if it's too hard for you to put both hands like this on your sternum, you could also close one hand and put the other hand on top. Więc jeśli nie jest dla Was przyjemne, żeby te dłonie położyć tak płasko całą powierzchnią na klatce piersiowej, to wówczas tę dłoń wewnętrzną możecie po prostu tak zwinąć w pięść, a drugą And there are people who cannot stand putting their hands on their chest, so you can also work on your solar plexus. Więc jeśli dla niektórych ludzi nie jest to przyjemne, żeby te dłonie w ten sposób trzymać na klatce piersiowej, wówczas możecie je oprzeć, tak jak tutaj pokazałam, tutaj na splocie słonecznym, na wysokości splotu słonecznego. Slightly different effect, but you can try. I mean, efekt może być troszeczkę inny, ale nadal może zadziałać. Warto po prostu spróbować, bo też jesteśmy w tym miejscu dosyć pospinani. Yes, but for now, let's work here. Ale spróbujmy tutaj. Okay. Imagine, first of all, smile.
please. Pierwszy krok, oczywiście, uśmiechnijcie się. Serotonin, serotonin, serotonin. Serotonina! Woohoo! Imagination is very important. When you imagine, you activate your left hemisphere, which is responsible for intuition, compassion, creativity. So this is very important to activate your right hemisphere, sorry. Right, yes, right. Dyslexic. So your right hemisphere. Więc wyobrażając sobie, aktywujemy działanie prawej naszej półkuli mózgu, która odpowiedzialna jest właśnie za kreatywność, więc tutaj i intuicję, więc chcemy za pomocą takiego wyobrażenia sobie tego ruchu również to zaktywować. Exactly. So, and then you imagine the face of a clock. I wyobrażajcie, czyli w tym momencie wyobraźcie sobie tarczę zegara przyklejoną do waszej klatki piersiowej. With the numbers of the clock. Z numerami na tej tarczy. 6 o'clock towards the ground. Tutaj jest na dole, jest 6 godzina. And now we are activating our left brain, because the numbers, they connect us to our left brain, which is managing our daily life, and it's for logic and thinking, so that's good. Więc w tym momencie, wyobrażając sobie liczby, aktywujemy z kolei lewą półkulę, która jest odpowiedzialna za bardziej takie myślenie analityczne i logiczne. Exactly. I didn't say analytic. You made this up. I said yes. Ay. 6 o'clock is toward the ground. Czyli 6 godzina jest tutaj, w kierunku podłogi. Is towards the head. 12 jest w kierunku głowy. Imagine the numbers 3 and 9 on the clock. Wyobraźcie sobie godziny 6, 3 i 9. Take a good breath. Weźcie wdech, głęboki wdech. Uśmiechnijcie się. And then move your skin with both hands from 6 o'clock on the clock to 9 o'clock. I w tym momencie poruszcie skórą od godziny 6 do 9. Breathe normally while you do that. Oddychajcie normalnie. And then go on to 3 o'clock to 6 o'clock and move on until you arrive at 9 o'clock again. I właśnie dojedźcie tą, jakby obróćcie skórą do godziny. Chwileczkę, bo się pogubiłam. Od 6 do 9, do 12, 3, powrót do godziny 6 i kończymy ruch na godzinie 9. Exactly. Then you go back with your hands by breathing out. I w momencie, gdy down to 6 o'clock. I w momencie, gdy właśnie dojeżdżamy do godziny 9, na wydechu zabieramy skórę z powrotem do godziny 6. This little movement back from 9 to 6 is called the snail's tail. I ten malutki ruch wykonany od godziny 9 do godziny 6 jest nazwany ogonem ślimaka. Exactly. The snail's tail is a ending to a TTouch, which is very relaxing. To jest taki rodzaj zakończenia takiego ruchu okrężnego w TTouch, który po prostu ma działanie bardzo relaksujące. You can use it with all 1 and the quarter circles. Możecie tego zakończenia używać jako takie dopełnienie każdego okrężnego ruchu. Exactly. So let's do it again. Spróbujmy jeszcze raz. 6 o'clock. Godzina 6. Breathing normally from 6 o'clock, 9 o'clock. 6, 9, 12 o'clock. 12. 3 o'clock. 3. 6 o'clock. 6, 6. 9 o'clock. Let's breathe. 9. Wdech. Breathing out, we bring back our hands to where we started, the 1 quarter and a circle. I przy wydechu wracamy do godziny 6. Now let everyone do this for himself, like 2 times.
Teraz spróbujcie zrobić to w swoim własnym tempie 2 razy. And then smile. I uśmiechajcie się, pamiętajcie o uśmiechu. I'm checking. Although guys don't have their cameras on. Smile. Oh, Smile. they turned off. No, we have some people. Ooh, nice. Yes. So smile, and when you smile, think of somebody that you love very much and feel that love for this person or this thing. I dodatkowo możecie sobie pomyśleć o sobie albo o zwierzaku, którego bardzo mocno kochacie. And when you feel this love that you feel for somebody or something that you love very much, you will find that the heart TTouch changes its quality. I w momencie, gdy jeszcze do tego właśnie przytulasa dla serca dodacie właśnie te pozytywne myśli o kimś, kogo kochacie, wówczas zmienia się na lepsze jakość wykonania takiego ruchu. Because you can now follow this love to its source. Where is it? Where do you feel it in your body? What is the feeling? What is the sound? What is the color of this love? Ponieważ w tym momencie możecie się skupić na tym właśnie, jakie jest uczucie tej miłości, dokąd ona płynie, gdzie ma swoje źródło, jaki ma dźwięk. By doing this, you flood your body with, again, oxytocin and so on. I znów łącząc to w ten sposób wspieracie wydzielanie oksytocyny, hormonu tutaj zaufania, także polecam. I do that very often, and my dog is not with me anymore. It's been a long time she has gone, but still I feel the love that I feel for her, and I do heart hugs, and I connect to her soul in my heart, and then I can talk to her. Więc poprzez taki przytulas dla serca możecie się połączyć ze swoim zwierzakiem. Tutaj z mojego psa już dawno ze mną nie ma, ale gdy wykonuję ten ruch tutaj na klatce piersiowej i pomyślę o niej z miłością, to wówczas czuję się, jakbyśmy znowu były połączone. It has a very positive effect on your thymus gland. Ma to bardzo pozytywny wpływ na na tarczycę? Tak, thymus? Yes. Very, very important for your well-being. Bardzo, bardzo pozytywnie wpływa na na wasze w ogóle poczucie, życie. Bardzo pozytywnie. So when you in the morning, when you wake up and you feel like What does it mean? Just do it. Czyli kiedy budzicie się rano i czujecie się tacy Or when you go to bed and your thoughts will not stop thinking. Przepraszam, grasica, tak. I'm sorry because I confused the words because they are so similar. Tak, grasica, przepraszam was, grasica. Jest albo kiedy właśnie idziecie spać i macie dużo myśli. Wówczas też możecie się w ten sposób wspomóc. You do a little heart hug. Bring you in heart coherence and you will have a night of peaceful sleep. Czyli to będzie też a very good start in the new day. Czyli to jest bardzo dobry sposób, żeby zakończyć dzień i żeby właśnie go rozpocząć. It will lower your blood pressure if you have a blood pressure that is too high. Również może pomóc wam w obniżeniu ciśnienia krwi. And it will also harmonize your cardio rhythm. I również może pomóc w wyrównaniu rytmu serca. I have a friend who teaches that to cardiologists, to doctors. Jeden z moich przyjaciół uczy tego ruchu kardiologów. Także fajnie. It's very, very, very powerful. Jest bardzo, bardzo mocny. Potwierdzam. I agree. So, are you okay with that? You can also do it on your dog, of course. Let me show you with Pedro. Go back to where there is a question if when you're working with dog, if you finish at 6 o'clock or if you also finish at 9. I also finish at 9. At 9 and then you can come back to 6. No.
What do you mean? I mean, I circle and then I do very often this snail's tail. Czyli very relaxing. Czyli tak, jak najbardziej taki ten tak zwany ogon ślimaka możemy zrobić również na psie. Także to jest tutaj dowolnie. Try on your dog and you will see what's better for you and your dog. Tak naprawdę wypróbuj i zobacz, co najlepiej sprawdza się u twojego psa. You can do hard tugs on your dog on his chest. Możecie również wykonać takie przytulasy dla serca na klatce piersiowej swojego psa. And you could also do them here, where the actual heart on his the actual heart is. You know? Lub też możecie wykonywać w miejscu, gdzie faktycznie to serce jest zlokalizowane u waszego psa. And Pedro, he likes them very much on his back. I Pedro bardzo lubi tutaj z tyłu ciała. Then it's not hard TTouch anymore. Już wtedy nie jest może TTouchem tutaj na sercu, ale... Never mind, it works the same. Dokładnie, yeah, exactly. No, ale nieważne, i tak działa. Okay. Yes, well, it helps. Most of us have a thymus atrophy, but thymus is also, we work a lot, for instance, with thymus in yoga. This is, it will touch the electromagnetic field of the thymus. And you can try it out. If you think, I work with my thymus every day. Wiecie co, nie jestem pewna, jak dobrze tłumaczyć, w sensie atrofia grasicy? Czy możecie mi pomóc? I'm not sure how to translate, so I will just ask. Atrofia jest atrofia. Zanik. Okej. Tak, ale atrofia, myślę, że to jest też stosowane. Tak, więc jak najbardziej tutaj pracuję codziennie nad swojej grasicy, także możecie stosować. I work with also when I do Qigong, there are certain exercises that do address the thymus, even if it's atrophic. It doesn't matter. It's in this area. So if you don't work with thymus, you just don't. Tak naprawdę po prostu chodzi o to, żeby wykonywać te ruchy w tej okolicy. Nie trzeba bezpośrednio na wysokości grasicy, nie? Także to też wtedy zadziała. I will quickly get a little wrap. Dobrze, czyli jeśli macie to właśnie jakiś bandaż czy chustę, to weźcie ze sobą. Tutaj ze sobą, żeby móc sobie ten bandaż przećwiczyć, jeśli macie taką możliwość. I will first show you on Pedro how to put on a very, very simple wrap. Aha, dobrze. Czyli elastic band for Pedro and I put the middle on his chest. Czyli tak jak widzicie, przekładam bandaż tutaj z przodu ciała Pedra. Pod szyją. I cross it on his back. Krzyżuję tutaj między łopatkami, jak na grzbiecie, na jego grzbiecie. I bring one end. Underneath his belly. Przeciągam jedno to zakończenie bandaża pod brzuchem. And I cross. I tutaj krzyżuję pod brzuchem. And I close. I zamykam. Wiążę. Spine, but a little bit next. I wiążę obok kręgosłupa. Pamiętajcie, nigdy nie na kręgosłupie. Don't pull. Nie naciągajcie tak mocno. It's just like a t-shirt that has a little elastic, you know? To jest tak wykonane na takiej zasadzie takiego t-shirta, który przylega, ale nie ściska bardzo mocno ciała. Because just feeling that wrap around the body will help the dog to become aware of his body. Ponieważ tak naprawdę już samo poczucie tego bandaża na sobie wzmocni wzmocni poczucie świadomości ciała psa. Because when they are excited, when they feel fear or anxiety,
Więc... pain. Aha. Sorry, I didn't hear... When they feel anxiety, fear or pain. Aha. Kiedy czują lęk czy ból? They don't really feel their body. They are out of their bodies, if you want. Aha. Wówczas nie czują dobrze swojego ciała i są jakby poza ciałem. Ich uwaga jest poza ciałem. To have the wrap around them, it helps them to become aware, to be aware of their body and therefore have more body consciousness, and body consciousness helps with confidence. Czyli dzięki takiemu bandażowi tak naprawdę i poprzez właśnie wzmocnienie poczucia świadomości, bo to jest to, co właśnie robimy za pomocą tego bandaża, świadomości ciała psa, wpływamy pozytywnie na wzrost poczucia pewności siebie. To jest to połączenie, które istnieje. And both of them lead to more control, autocontrol. I właśnie, a to z kolei prowadzi do lepszej samokontroli. And this can be very helpful for your dog when he is afraid of thunderstorm or noise. I taki bandaż jest bardzo pomocny do wykonywania, jeśli wasz pies posiada lęk przed burzą czy hałasami. And since it helps him to find the best possible posture at the moment. I pomaga również w znalezieniu najlepszej pozycji ciała w danym momencie. At the moment, it might also help with pain. I może również pomóc w bólu, jeśli pies doświadcza. Just don't pull too much. Tak, i pamiętajcie, żeby za bardzo tego bandaża nie ściągać. On ma po prostu przylegać do ciała. To jest ważne. Okay? A, wszystko jasne? Okay. So Dajcie znać, jeśli nie. Is it good? So Yeah. I would like to. Do you want to see the wrap for people, or are you tired? Aha, czy chcecie zobaczyć, jak wykonać bandaż na sobie, czy jesteście zmęczeni? Yes! I think they are not. Turned off their camera. That's so mean. Hey, most of you. Włączcie kamery. Myślę, że damy radę. Wow, odważnie, dziewczyny, fajnie. Widzę wiele z was. I'm just looking, at the cameras and... Yeah. No. You turn them back on. Okay, so I will do. And it's kind of difficult, and you have to help me, Susanna, because you have to tell me if you guys can see me or not. Dajcie znać, czy możecie widzieć. Dobra, czy możecie widzieć, jak głupotę gadam. Czy widzicie? Sorry. Yes, they can see you. So I have the wrap, and I put it in a diagonal from my shoulder around my back, and it comes back up again on this side. And Lisa, could you turn around? Oh yeah. Dokładnie. Czyli tak jak widzicie, przerzucacie sobie przez ramię bandaż i tak na ukos, przerzucacie go później na ukos przez swoje plecy i później będzie go wyciągać po drugiej stronie, jakby pod ramieniem. It's okay? Okay. So now this is the longer end. The one that is under my arm is the longer end. Ta część, która jest tutaj pod moim ramieniem, to jest dłuższa część. Ta krótsza tutaj zwisa sobie po drugiej stronie. Over my shoulder again. I przerzucam to zakończenie przez swoje ramię. And then with my other arm, I put it over this shoulder. Czyli przerzuciłam go, to zakończenie po drugiej stronie, przez drugie ramię. And then I go and get it on the other side. I tę drugą końcówkę po prostu łapię w taki sposób, żeby tutaj zawiązać sobie na przodzie. Czyli w ten sposób widzicie, macie dwie tasiemki tu i z tyłu krzyż. And then I close it, exactly. I później związujecie po prostu. Let me just quickly put on the light because... Tak, swoją drogą tak, to jest super bandaż dla osób, które siedzą dużo przed komputerem. So look, it looks like
O, czyli to w ten sposób wygląda. Nie taki pajączek, ale nie mocno ściśnięty. Good. It looks good. It looks good. I know. I know. That's self-confidence. Because I can say that because this little wrap, it helps me with my proprioception. Czyli ten bandaż pomaga mi w mojej propriocepcji. Which means it helps me with my balance. Co oznacza, że pomaga mi w mojej równowadze. It helps me to orient my body in the environment. To wspomaga takie poczucie mojej świadomości mojego ciała w otoczeniu. And it invites my body to find the best posture possible in that moment. I to daje taki impuls mojemu ciału, żeby znaleźć najlepszą, najbardziej efektywną dla siebie postawę, pozycję. Absolutely. So when we are anxious, when we feel fear, when we are sad, when life is tough. Kiedy czujemy lęk, kiedy się czymś stresujemy, kiedy uważamy, że życie jest trudne. Okay. We have the tendency to do this. Wówczas mamy tendencję do zamykania się. Yeah, exactly. So with the wrap, it helps to move this part. Let me show you from the side. To move this part up a little bit. Czyli bandaż w tym przypadku pomaga w wyprostowaniu tej części ciała, którą pokazuję. Which will automatically put our bottom into a better contact it will lower our bottom. I to pomaga w tym, żeby właśnie tutaj mieć również pozytywny wpływ na nasz tyłek, żeby mieć lepsze połączenie z podłożem. Tak. Tam, gdzie siedzimy, na tym, na czym siedzimy. It will help us to find a better position with our head. Pomoże nam to również w tym, żeby znaleźć lepsze ustawienie naszej głowy. Because we mostly are like that. Ponieważ bardzo często przez większość czasu jesteśmy tak skrzywieni, tak schyleni. A lot of tension to our neck and our head. I taka pozycja ciała bardzo dużo właśnie napięć tworzy w szyi i w głowie. So if we just get up a tiny bit here, we feel completely different. Czyli jeśli nawet dosłownie taki mały ruch tutaj wykonamy, taki nawet świadomie, to wówczas będzie to wpływać pozytywnie na to, jak się czujemy. And that's why I can say it looks good. I dlatego mogę powiedzieć, że to po prostu wygląda dobrze. Yes. Great. So that would be all for today. Aha, czyli to jest wszystko na dziś. To jest wszystko. Lisa, could you have some questions? Yes, please. Tak? Jeśli są jakieś pytania, możecie pisać w czacie. Tutaj Lisa bardzo chętnie odpowie. Także czy są jakieś pytania? Możecie tutaj w czacie napisać. I would be happy. Aha. And maybe you can tell them that we are planning to do. Oh, there is a question. It would be lovely to meet you in person. Więc jeśli jesteście zainteresowani, planujemy aż 2 warsztaty, to znaczy ten sierpniowy, nie wiadomo jak wypali, ale są wstępnie 2 warsztaty, jeden w sierpniu we Wrocławiu, drugi w listopadzie w Poznaniu, w DokToku, może niektórzy z Was znają. I tutaj chcę Lisę zaprosić na warsztat TTouch dla ludzi, także też wrzucę do wydarzenia linki i możecie sobie sprawdzić, czy Wam pasuje i zapraszam do kontaktu. Yes, she is the manager. Yes. So Agnieszka is asking, does it matter if the movement which we make when we do the movement, if we use one. Agnieszka, możesz sprecyzować, bo wiesz co, nie jestem pewna. One second, I have to double check. Agnieszka, możesz jeszcze napisać? Bo nie wiem dokładnie o co chodzi. Czy jeden palec, mówisz o długości palca? Przy ruchach na ciele. Przy ruchach? 1 3/4 of the circle, probably. Czy masz na myśli ruch? Czy wykonujemy go
nie wiem właśnie, czy chodzi o długość palców, czy jedną, czy dwoma. If we use one finger or two fingers. if we do the, yes, the circular touch. I sometimes do it with my fingertips. Yeah, czasami możecie nawet użyć samych opuszków. I just use my fingertips. Let me show you. See, like this. And this is very nice. I feel this is very nice. Just the fingertips. Czyli takie okrężne ruchy tutaj też możemy wykonywać na sobie właśnie opuszkami. Samymi opuszkami. It makes me yawn. This is really... Tak. You can do that. Of course you can. Certainly. Oczywiście. Spróbujcie i zobaczcie, jak na was to działa. Jest to również bardzo relaksujące, robienie tego w ten sposób. Use the fingers you want to use. What is important is one circle and a quarter. Nieważne jest, jak to zrobicie, tylko żeby pamiętać o tym, żeby wykonywać jedno okrążenie, 1/4. And there is also a question about, about the pressure. Like what pressure should you use? You should use, we know that the autonomic nervous system has two ways. One way is when it's too light, when it tickles, it's stop. When there is pressure, there is cortisol, and that is being produced. And this is, in this method, not our intention. The effect of the T-touches, so let's show here again. The effect of the T-touches comes with a soft movement that feels good. So it's not through pressure, that it's not like a classical massage. Classical massage works on the system that you put so much pressure that you have to have a detention. It's like the orgasm, the principle is like the orgasm. Pressure. But what we want to do is we want to help the cells from the beginning to release tension and to have more of these feel-good hormones. So that's why we don't put too much pressure. So make sure it's just nice and easy. Tak, więc generalnie to jest bardzo ważne, żeby nie traktować właśnie T-touch jak masażu i żeby ten nacisk nie był tak duży jak przy masażu, ponieważ wówczas możemy bardziej wpływać na wydzielenie kortyzolu, ponieważ te badania też udowodniły, że przy mocniejszym nacisku to się właśnie dzieje w ciele, a chcemy, żeby ten nacisk był lekki, ale nie na tyle lekki, żeby nas łaskotał albo łaskotał psa, więc to jest taka najważniejsza zasada. Okay, another question: how often can you do T-touch on your dog? You can do it many times a day, but we always say moments, not minutes. Do a tiny little bit, and then you see when the dog falls asleep, wonderful. When the dog walks away, just give him a little break and start again a little bit later. It's good to. There are dogs that like to be touched for a long time, but frankly, the ones that I know, other than maybe 2 or 3, they like a little bit of touch, and then they want lots of breaks to integrate the sensory Więc tak naprawdę taki T-touch na swoich psach możecie robić jak wiele razy chcecie i najlepiej, żeby to były wówczas małe, krótkie sesje, a nie które będą, nie wiem, długimi sesjami pod rząd, ponieważ w T-touch mówimy, że najważniejsze są momenty, a nie minuty. I też oczywiście tutaj zależy wszystko od psa. Niektóre psy lubią dotyk, ale większość, szczerze mówiąc, zauważam, że lubią trochę dotyku i więcej pauz, więcej przerwy od dotyku. Breaks are very, very important. Przerwy są bardzo ważne w T-touch. Yes. But this is the subject of another lesson. Yes, ale jest to właśnie inna tematyka już tutaj. Have a lesson about breaks, that would be fantastic. Tutaj powinniśmy mieć osobną lekcję odnośnie pauz i przerw. Another question which I've just missed was about aggression in dogs. If this method is, you can use when working with aggressive dogs. Well, aggression is very often, Linda says, aggression is very often fear, based on fear. Yeah. And it's again, we have to
be very careful with aggressive dogs. Safety first, but there are many tools that we have that help to release fear and through that help with aggression. And TTouch enhances the capacity of learning. Instead of reacting always the same way, we give them a choice to act differently and to be successful by acting differently. Więc tak naprawdę oczywiście no, bezpieczeństwo przede wszystkim, jak Linda mówi, jak jest w sumie wiadomo, agresja w większości przypadków pochodzi z lęku, więc tak naprawdę pamiętając o tym bezpieczeństwie możemy jak najbardziej pomóc psu agresywnemu, tak zwanemu psu przy użyciu TTouch, ale wówczas dopasowujemy te techniki odpowiednio do niego. Także tutaj też jeśli jesteś zainteresowana, to zapraszam i możemy nad tym popracować. Another question, let me see. When I work on a dog of a medium size, do I like? One second. How, like, what's the distance between the movements? Is it like 5 centimeters, and then I do like 4 or 5 circles, like along the body? It depends, you know. It depends. It can be 1 and a quarter circle, and then I move on just 1 centimeter, and I move on if it's okay for the dog. Lisa, could you see? Could you just? Oh yeah, perfect. Now you can see. I can show you on myself. You can do it like just. I usually do like when I do like without any particular reason. I do just like 2 fingers maybe or 3 fingers. And you know what? If I don't have time and I want to sketch out my dog, I just want to say to give the dog a mindful touch. I put more centimeters. Just try what works for you. Tak naprawdę to również zależy od Ciebie i od psa. Tutaj czasem używam takiej odległości, nie wiem, 1 cm, 2 cm między ruchami, ale czasem jeśli po prostu chcę psu zapewnić taki świadomy dotyk, świadomy kontakt, to wówczas robię te odległości większe. If the dog allows it, if it's okay for the dog, you should slide from one TTouch to the other. You should link them. I jeśli dla psa to jest w porządku i czuje się z tym komfortowo, to wówczas pomiędzy tymi ruchami, czyli 1 ruch i 1/4, powinnaś prześlizgiwać i łączyć je w liniach. Exactly. Super. And then we will have to say. Exactly. So one more question, right? Yes. Perfect. So we have so I will translate for you. Próbować TTouch kiedyś liczę. Oh my goodness. So can we try TTouch when the dog is close to some difficult situation? For example, when we are to pass another dog, and I can see that my dog is is going higher and higher in emotions, and can we use the TTouch then, or it's rather to use only at home? That is a very, very, very smart question. Thank you for this nice. To bardzo, bardzo takie mądre pytanie. Yes, very smart question. Because I think what I would suggest is you do it at home when you have an environment that is relaxing, that is okay for the dog, and then you can more and more, your dog will become more and more stress resistant, and it will be much easier for you to cross other dogs. And of course, when we then change the body consciousness a little bit, when they get a better body consciousness, they can also learn to self-control and to avoid. Czyli tak naprawdę z TTouch zaczynamy właśnie w domu, gdzie tych stresujących takich czynników jest najmniej i wówczas pracując w takich spokojnych, zrelaksowanych warunkach z tymi ruchami regularnie, wpływamy na polepszenie jego poczucie jego ciała, a przez to na wzrost pewności siebie. Także to też możemy poprzez to zauważyć zmiany w jego zachowaniu na zewnątrz. See, the case you are talking about, who is
the case you are talking about where the dog is seeing a dog that he doesn't like, and then you sort of fix it and you start doing TTouches. If I were that dog, it would be very difficult for me, you know? Więc tutaj wracając do przypadku, o który pytasz, to byłoby dla mnie jako psa bardzo trudne, gdy widziałabym, że zbliża się inny pies, czuję jak te emocje we mnie rosną, a wtedy ktoś mnie titaczuje. But if I work on my guiding techniques, if I show the dog how well you can feel when you get touched, maybe it just takes 1 or 2 touches and a little change of direction, just a tiny little bit, and the dog will be totally okay. And there is a big difference. You also work in the situation with that, in that way. But since the dog knows already, it's nice, and it's then you just do 1 or 2, just to give a little information and to help him to turn away. I think that would be very nice to do, much better than to stop and to hold the dog and do lots of touches. Więc dużo lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu zapewnienie psu na przykład 2-3 takich ruchów TTouch w momencie, gdy taki pies idzie w waszym kierunku i wówczas zaproszenie go do odejścia za pomocą właśnie odpowiednich technik smyczowych, tutaj w TTouch też różne techniki używamy, niż stanie i zmuszanie psa do tego, żeby przeczekać, aż ten drugi pies przejdzie i robienie na nim wielu ruchów. I would just because I just want to add to that because I forgot one part. Więc dobrze jest zacząć w domu, ponieważ to przyjemne i relaksujące doświadczenie i uczucie tego TTouch w domu możecie wtedy troszeczkę przypomnieć psu, gdy ten 2-3 ruchy zapewnicie w takiej stresującej sytuacji. I just forgot to translate one part. That's totally okay. So wow, Lisa, thank you. So I can tell when I look at Susanna that she is getting really tired. No, I'm actually not. I'm actually really excited about this new experience. Okay. I'm really so maybe we can, you know, if people want, we can gladly make another one about breaks. Breaks, yeah, that could be very interesting to talk about breaks or breaks and the labyrinth, for instance. Okay, wow, you still want to talk about it? But not now, Susanna. You're thinking about another webinar. You want to organize another one, that's totally okay with me. Like, great. Wow. Więc jest tutaj pomysł, żeby zorganizować jeszcze jeden webinar i podczas tego webinaru tutaj Lisa opowie troszeczkę więcej na temat labiryntu. Może niektórzy z was już się spotkali. To jak najbardziej jest tutaj Lisa otwarta na to. Także I think that, you know, like, yeah, I think that, you know, the answer, the response is quite positive. So of course, Lisa, we're very happy for that and very, very grateful. And Susanna will get into touch with me next week or so. In TTouch. we'll get in TTouch, Lisa. You will get with me in TTouch and then we can talk. Of course. About that. But super. For now, I wish you all a very, very, very beautiful Easter with your dogs, your family, and a lot of you eat the Easter eggs in Poland? Yes, we do. We do. And you had the Nobel Prize in literature. Exactly. Yeah, we did. I read a book by her. Really? Yes, about the little village that is called Ur. Wow. And it's wonderful. So if you have time to read this, it's fantastic. So nice. Very nice to hear. Nice. Thank you. Wow. But it's me to talk to you and thank you so much for. Thank you so much. So I will just translate. Więc Lisa jest bardzo dziękuję oczywiście za to, że byliście i bardzo była szczęśliwa, żeby tutaj do nas wszystkich mówić. Także jeśli macie tutaj pytania co do warsztatu albo co do TTouch, to zapraszam do kontaktu.
Też tutaj pracuję nad kursem TTouch online, także też można się zapisywać, jeśli jesteście zainteresowani. Więcej na psiaki w Zentu i teraz możecie się odezwać, nie ma problemu. Więc do następnego razu. Oczywiście ogłoszę następną datę. So I just said that, you know, I will announce the next date for the webinar, and yeah, and you know, I'm really happy that we met, that we did it. Super. So Lisa, it's really hard to say goodbye, but we're sending. You have to stop the recording. You have to stop. Stop the recording. Yeah. 1 second. Stop recording. Oh my goodness. Stop.